Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Romanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku kontynuowaliśmy naszą eksplorację stacji Peragus, zeszliśmy tutaj do kopalni na tej asteroidzie. To jest jakby działalność tej stacji, tak, oni tutaj prowadzą wykopaliska. I tak, w poprzednim odcinku, dobre pytanie, już trochę nie pamiętam co zrobiliśmy dokładnie i co mieliśmy dalej przede wszystkim robić. Bo oczywiście mamy jakieś te misje bonusowe i tak dalej. Czy coś w tej konsoli jeszcze mogę? Tak, ja z tego co pamiętam w tej konsoli jeszcze coś mogę. Tylko nie mam komputer spike'ów. Generalnie. To chyba oglądałem, prawda? Zobaczmy. Everybody here? What's up, Kurda? We're supposed to be sinking fuel siphons into the 3218 asteroid shelf. Wydaje mi się, że tak, że ja już to oglądałem w poprzednim odcinku, także to możemy przeklikać. Tutaj ogólnie mieliśmy coś, chyba, a jednak nie. Wydawało mi się, że tu mogliśmy na coś wykorzystać jeszcze komputery spajki, ale wygląda na to, że nie. Dobra, zeksplorujmy sobie jeszcze okolice, bo tutaj na przykład mamy jakieś przejście dalej. Warto to będzie... Oj, co ciekawe, ten droid dalej jest do nas negatywnie, że tak powiem, nastawiony. Bardzo niemiło. Niestety też zapomniałem kompletnie poszukać, czy jest jakiś fix na ten problem z tym, że się ruszać nie da po walce. Ale mówię, kompletnie o tym zapomniałem. Czy tu jeszcze w tych rzeczach są jakieś odnogi? Być może. Zresztą z tych droidów w ogóle jeszcze, o właśnie, można itemy poodzyskiwać. To też mi się właśnie przypomniało, że takie coś tutaj jest. Także zawsze tam jakieś komponenty można z nich dodatkowe zebrać. I tak, tutaj coś mam, chociaż tu jest zawalone przejście, a tu są tylko droidy, ale tu jest też jakiś zniszczony droid, z niego... O, komputer spike, co ciekawe, kolejny wypadł, co oznacza, że moglibyśmy go wykorzystać sobie w tym momencie i chyba jeszcze zdeaktywować inne droidy, wszystkie tutaj, które jeszcze gdzieś tam ewidentnie pozostały. Rozejrzyjmy się jeszcze, może gdzieś znajdziemy coś takiego. Z tych droidów już zbierałem chyba części, bo tu mieliśmy faila i tutaj chyba już też nic nie ma. Dobra, to chodźmy do tej konsoli, czemu nie? Użyjmy sobie tego. Dzięki temu już nie będziemy musieli więcej walczyć tutaj, jeżeli zrobimy tak. Okej. This scramble will override all current commands on the droids. In addition to attacking you, they will also attack other droids. A, to ciekawe. Wróćmy. Add other droids to droid mining protocols. Ha, to dobre pytanie, czy teraz tego nie zwaliłem? Dobra, co? Poczekajcie. Zróbmy quick save'a, bo nie jestem pewien do końca, jak to zadziała, bo wydaje mi się, że to może zadziałać tak, że te droidy teraz mnie zaatakują. Tak, teraz te wszystkie droidy stały się negatywne do mnie, tak więc na pewno tego nie chcemy. Zaraz, dobra, może ja zrobię F5, bo tu na pewno dobrego save'a wczytam, żebym tutaj czegoś nie powalił. Dobra, czyli tego nie używamy. To chyba by trzeba było na odwrót kliknąć. Gdyby to na odwrót kliknąć, to być może wtedy bym mógł wszystkie droidy wyłączyć, ale nie mam już tam tej opcji poprzedniej, na którą wcześniej zużyłem spike'a, tak więc to się nie sprawdzi. Pytanie, co jest bardziej, to jest chyba bardziej poboczna ścieżka, tak więc może zacznijmy od niej. Nie wiem, czy z tych droidów już zbierałem części. Nie, to możemy sobie jeszcze to przeklikać, zawsze trochę tam coś tam dodatków zbierzemy. The containment fields in the mining tunnels are shutting down. You need to get out of there before they vent fuel to the surface of the asteroid through the tunnels. I may be able to keep it contained until you get the turbo lift to the fuel depot, but not for much longer. I'm locking down the turbo lift to the administration section now to keep the blast from spreading. If you've got anything left to do down there, make it quick, because where you are is going to get real hot, real soon. O, to chyba gra mnie ogólnie pośpiesza i trochę opierdziela za zbyt dłuży czas, jaki tutaj zająłem. Nie wiem, czy mi też nie zablokowało jakiegoś dodatkowego przejścia, które wcześniej było otwarte, a teraz nie jest. To bardzo ciekawe, nie sądziłem, że tutaj coś takiego jest. No dobra, otwórzmy sobie jeszcze tą skrzynkę. O, co ciekawe, to jest impossible. You can unlock it, but you may be able to blast it through a sonic charge. Nie mam sonic charge'a, dobra, czyli tego nawet nie otworzę, chyba żebym mógł tą minę podnieść, ale nie mogę na nią kliknąć. No dobra, tu jeszcze mamy jakieś przejście, kolejne korpsy, okej, bardzo dużo ich tutaj jest.
To wygląda na to, że to może jednak nie był taki do końca poboczny. Dobre pytanie. Wydaje mi się, że właśnie sobie zablokowałem przejście. Nie wiem, czy zaraz gry nie wczytam, to be honest. Bo nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie było czegoś dodatkowego. No nic, przejdźmy sobie jeszcze chwilę. Bo mówię, gra tutaj daje nam po prostu limit czasowy, jak długo możemy się po tej lokacji pokręcić, co jest bardzo niemiłe. Ogólnie nie bardzo to lubię. Zobaczmy, co coś jeszcze jest. Ciekawe, tam na końcu tego tunelu coś być może. Także spróbujemy, co na speedzie nie jest aż takie proste, podejść dalej. Okej, mamy kolejne ciało, z którego możemy sobie zebrać rzeczy. Czy coś tam dobrego, fajnego dostałem? Advanced Mining Laser chyba dostaliśmy teraz, ale nie chcę tego wyekwipowywać. Dobra, przejdźmy dalej. Kolejny Broken Droid. Aha, dobra, i tu mamy przejście zablokowane, dobra. Jeszcze bym, mówię, zobaczył ten Administration Level, bo nie pamiętam skąd tutaj, ale ja przyszedłem chyba stąd. Z tych tuneli. Także mówię, nie wiem, czy przypadkiem sobie nie zablokowałem przejścia. Tym, że się zbyt długo tutaj ociągałem. Czekajcie, przebiegnijmy tutaj. A nie, dobra, to jest zamknięte. Okej, czyli tutaj się nie da przejść. Aha, dobra, ja stąd musiałem przyjść. Dobra, wszystko jest jasne. Czyli chyba nic sobie nie zablokowałem, wydaje mi się. I możemy iść dalej. Tak więc chodźmy. W takim rozrachunku. Przebiegniemy się tutaj tym tunelem. Trochę niestety backtracking musiałem porobić, ale chciałem się upewnić, że wszystko zeksplorowałem. Dobra, te droidy chyba już też badałem. Ciało też. Mamy kolejne droidy, z których możemy sobie pozbierać części. Mam nadzieję, że te części ze mną zostaną i gdzieś się później jeszcze przydadzą. I mamy tą turbowindę. Za chwilę z niej skorzystamy. Zbierzmy jeszcze tylko części z tych dwóch droidów. Z tego mogę? Nie mogę, dobra. Użyjmy tego. Mamy turbowindę. No i zobaczmy. Jedziemy tam, gdzie nasz droid padł. Wcześniej, T3. I mamy jakieś kolejne ciało, które wygląda trochę inaczej niż inne zwłoki. Greeting. It is a pleasure to see you alive, Master, provided my receptors are not off focus. How may I be of assistance? Okej, mamy droida, który twierdzi, że jest naszym mistrzem i to jest HK. No to musi być HK, którego wcześniej też widzieliśmy. Zobaczmy. What's that body there? Okej. Zobaczmy. Tell me what you are doing here, boy. For to do is slack. To może nie aż tak mocno. To też nie do końca. What are you? Have you seen? Zapytajmy o to. Hesitant answer. A T3 utility droid would be a common sight in this facility. It is indeed curious that I have not seen many since my arrival. However, I feel I must inform you that, droid prejudice aside, T3 models exhibit excessive individualism when not routinely memory wiped. This individualism can become such a nuisance that even a droid such as myself is tempted to reduce them to their base components, if not crush them into slag. But enough of my seemingly irrelevant tangent. Where did you leave the droid, Master? That would logically be the best place to look. Answer. Then that would explain why such a T3 unit isn't here, Master. I believe my photoreceptors are functioning adequately enough to verify that. Of course, Master. How may I be of assistance? Zastanawiam się, czy używać tych opcji dialogowych. Mogłem od nich być może zacząć, teraz to chyba było trochę dziwne. Answer. That is all that remains of the maintenance officer, Master. At the end, he was quite incoherent from the pain, and attempts to facilitate communications with him proved useless. I heard his dying screams as the droids he tended turned on him, mining him like a piece of asteroid rock.
Recitation? Oh, yes, Master. The record of his last moments were... 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Please, someone that... Oh no, they're through! Oh, my leg! They're burning through my leg! Oh, stop, please! Addendum. His remaining attempts at communication are variations in decibel, Master, ranging from frenzied screams to gibbering inarticulate attempts to beg for his life. Of course, Master. How may I be of assistance? No dobra, moglibyśmy jeszcze te dwie opcje, ale mówię, to trochę by było teraz dziwne. Ale weźmy je, może się czegoś dowiemy. Answer. I am a survivor of the Harbinger, just as you were, Master. With the unexpected termination of my previous master, you are the only organic which I may now serve. Okej, dobra, czyli to nie jest taki droid, którego myśmy mieli, tylko on teraz uważa nas za swojego pana. Okej. Answer. The captain of the Harbinger, Master. I was in transit to Telos to facilitate communications and terminate hostilities. However, we did not arrive at our intended destination. Irritated answer. Oh, Master, it is such a long, dull story, and not terribly relevant to our current situation. Może pójdźmy trochę ostrzej. Hesitant explanation. That has been the subject of considerable discussion since our arrival here, Master. Many have attempted to claim you and this unit as salvage. I was crudely interrogated concerning our brief history together on board the Harbinger, before its communications, weapons, and engines suffered the cascade failure that disabled the ship. Speculation. It is possible you were incapacitated and locked in the well-shielded cargo compartment as the Harbinger was being systematically crippled, Master. Recitation. Following the unusual set of coincidences that led to the cascade failure in the Harbinger's systems, we were boarded by a small freighter with unknown ID codes. It appeared that this freighter had been attacked, and the captain wanted to study it. This freighter appeared to be still spaceworthy. Your cargo compartment was breached, and you were taken on board the freighter shortly before the Harbinger's systems began to go critical. I, too, managed to board the freighter before the Harbinger's destruction. We were most fortunate to have survived, Master. Okej, dobra. Czyli Ibon Hawk zablokował do jakiegoś większego statku i dlatego udało nam się z tego większego statku wydostać. Tego całego Harbingera. Okej. Evaluation. Master, I do not know. Judging from the damage, it had been attacked by a much larger vessel. And when it attempted to escape the Harbinger with you on board, it was fired on again. Addendum. It does seem odd that such a small vessel has a high probability of attracting the attention of much larger vessels. Not a welcome trait in a freighter, to be sure. Explanation. I believe it was a smuggler's vessel by the name of the Ebon Hawk. Speculation. As to its purpose, I do not know. Perhaps it was always its intention to play dead, then kidnap you off the Harbinger and rob me of my bounty. Clarification. By bounty, I refer to your life, Master. It would pain me to see you damaged in any way. That is why the arrival of this Ebon Hawk caused me considerable distress. Apology. My memory core cannot provide a clear answer on that point, Master. Suffice to say that once we arrived at this floating rock, our situation became much clearer. Explanation. Despite my market value, Master,
The miners were far more interested in you. It did not take long for me to ascertain the reason for this. While an HK protocol droid is a valuable piece of property, Jedi are worth much more in certain exclusive markets across the galaxy. Painful admission. I must confess to feelings of inferiority at the speculated difference between my value and the price for your capture. I was forced to remind myself it was not due to a failing of my model or function, but because you were a Jedi. Surprised answer. Why, I told the Master. You are the exiled Jedi who served with Revan in the Mandalorian Wars, are you not? I hope all that has happened has not been the result of a miscommunication. If so, then the problem lies with the core word databases, which are notoriously spotty. Indignant exclamation. Master, I am only a protocol droid, but it is part of my function to know such information and relay it to any interested parties in the interests of terminating any potential hostiles. Answer. All that has happened has been because they believe you to be a Jedi, Master. They debated what to do with you as you lay unconscious in the medical bay. One group seemed intent on selling you as property. The other group opposed this. No, cały czas próbuję się czegoś dowiedzieć, ale nie idzie to, zdecydowanie, ale już może jesteśmy blisko, być może nam ten haka powie w końcu, co się wydarzyło i kto sabotażuje tą całą stację. 3 standard hours after the division between the miners became apparent, accidents began to occur throughout the facility. A result of improper maintenance, I believe. These accidents coincided with the degradation of the mining droid behavioral cores. Crude models are prone to such failures, resulting in murderous rampages. The mortality rate of organics in the facility rose quickly. Many miners began to join you in the medical bay as a cascade of flawlessly timed detonations occurred in isolated gas pockets in the lower levels of the facility. The explosions herded the miners into emergency sections of the station, quickly and efficiently cutting them off from communications and facility control. But sadly enough, not the ventilation systems. You see, the explosions had damaged specific sections of this facility's ventilation systems, causing a slow, lethal buildup of toxic fumes in the dormitory level. Defensive answer. Master, I am a protocol droid, not a well-crafted assassination droid of unrivaled sophistication. To have carried out the actions that took place here would have required an unusual set of skills. It is highly unlikely I possess the knowledge of how to reprogram the memory cores of base worker-class droids into killing machines, let alone to terminate the organics of this facility utilizing only Aerotech 500 series laser mining drills and explosives fashioned from proton missile cores. Nie wiem czemu, ale właśnie ta pierwsza opcja wydaje się być najbardziej prawdopodobna. I szczerze wam powiem, nie mam bladego pojęcia, czy tak jest. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz w tą grę grałem, ale ja fabuły z tej gry praktycznie w ogóle nie pamiętam. Także dla mnie to jest taka sama zagadka, jak pewnie dla was. Wybierzmy tę opcję, bo ja jestem praktycznie pewien, zresztą po jego odpowiedzi to było praktycznie słyszalne, bo bardzo dużo szczegółów nam przekazał. Admission. I cannot and will not attempt to change your mind, Master. I would urge you to consider that your Kolto tank treatments may have caused some disorientation. Conjecture. The administration of a large dose of sedatives over a short period of time would likely prove fatal to miners, although not to a Jedi. For a Jedi, it would simply render them unconscious for ease of transport. Quite inventive. Answer.
I was merely commenting on the idea itself, Master, not the execution of the idea. Though that, too, was inventive. Besides, Master, those miners intended to murder you, or worse. Any complaints they would have at being murdered would be the highest form of hypocrisy. Of course, Master. How may I be of assistance? No dobra, czyli niestety nie udało nam się wyciągnąć z niego w sumie żadnych nowych informacji, no ale kurde, to praktycznie jest pewne, że to ten droid, tylko się nie chcę do tego przyznać i nie mogę z niego widzę wycisnąć. Możemy jeszcze to zrobić, bo tego tylko nie klikałem. I tego jeszcze nie klikałem. Proud answer. I am an HK series protocol droid master, skilled in transorganic relations and communications. This model has been responsible for the facilitation of communications and termination of hostilities across the galaxy. I am fluent in over 6,000 forms of communication and am also capable of nuances of expression ranging from irony to veiled threats. Irritated explanation. That question has been looping through my query module with alarming frequency, Master, and no satisfactory answer has been forthcoming. As a result, I have chosen instead to turn my efforts to answering the question as to how I may depart this drifting disaster area as quickly as possible. Answer. It is only a matter of time before a ship or freighter docks with the Peragus facility. When that occurs, we shall depart this place forever. Placating retraction. Oh, of course, Master. Please excuse my choice of words. I did not mean to imply that you would have no choice in the matter. Of course, Master. How may I be of assistance? Pitying answer. Oh, that is unfortunate, Master. The hangar is sealed behind a containment field. It would be impossible to open it. Answer. Only the Peragus administration officer would have such codes, Master. If he hasn't already been murdered in an unfortunate accident, then he is trapped in the dormitory section, which has been effectively cut off from the facility by explosives. Apology. Unfortunately, communication with the dormitory section is severed, Master. It is perhaps for the best, especially if any other accidents had occurred in that section. If that were the case, the severed comlink would have spared us the satisfaction of hearing the miners' screams as they lived out their last moments in fear and terror. Theory. You could walk across the surface of the asteroid to the dormitory airlock, but such a route would be extremely hazardous, and I do not wish to see you damaged. Warning. Master, continued exploration of this facility may place you in unnecessary danger. I encourage you to return to the medical bay and wait for retrieval from a vessel that is no doubt on the way, even as we continue this pointless conversation. Jakby, no ten droid przecież ewidentnie stara się nas spowolnić, przekonać do tego, żebyśmy nie siedzieli i to musi być jego sprawka. Jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie, bo naprawdę tego nie pamiętam w ogóle z mojego grania przed latami. Generalnie. Zobaczmy. Weary resignation. Very well, Master, but there is very little that I can do. You see, the airlock is sealed by a code. Correction. Oh, I already possess the code, Master, but I am afraid that it will do you no good. Condescending explanation. Master, the console governing the droid maintenance area and the airlock is voice printed, musing. In the last days of his life, the maintenance officer was quite careful about voice protocols
bordering on paranoid obsession. Conjecture. I suspect once he realized something was wrong in the facility, he voice-locked the droid bay functions. A prudent measure, but in the end, he met the same fate as the rest of the organics. No tak, a oczywiście pan Haka może ten głos podrobić, jak już nam nawet pokazywał nie tak dawno temu. Condescending explanation. Oh yes, Master. The code is Maintenance Control Voice Print ID R1B5. But unless the maintenance officer speaks the code, it is useless. Objection. Master, to commit such an act would be in violation of the ethics programming most droids are believed to possess. I am afraid there is nothing that can be done. Okej, i możemy spróbować go przekonać. Jestem ciekaw, czy to podziała na droida. Jakie mamy tutaj podejście? The fact you can mimic voice is pretty impressive. Why would it sound like you did speak the code to the console? I understand if your limited functionality prevents you from mimicking the maintenance officer voice accurately. Dobre pytanie, czy bardziej go pojechać? Czy bardziej to? No i spróbujmy tą pierwszą opcję. Proud answer. Master, I believe my vocabulator is working adequately enough to accommodate your request. A recitation. Maintenance Control Voice Print ID R1B5. There. Was that sufficient, Master? Alarmed objection. Oh, Master, no. I might inadvertently speak such a command near a console and accidentally unlock something I shouldn't. I was merely speaking such to prove to you that I could. It is a trait I'm quite proud of. Looks like I need to find some way to carry your voice there or record it. Nie wiem, czy jest dobry pomysł, żeby mu to powiedzieć. Mieliśmy przecież cały czas na comline'ie tego naszego towarzysza. Może on to nagrał? Nie wiem. Może weźmy czwórkę na razie, odejdźmy. Okej, journal entry added. Co my tutaj mam? Voice print protocol. Dobra. You need some way of recording his voice and playing button to unlock the voice print. Okej. Dobra, tutaj też coś mamy. History. Dobra. No właśnie, czyli ten Ibon Hawk was picked up by the Harbinger zaraz przed tym, jak nas zaatakowano. Dobra, mamy do zbadania cały kolejny poziom po pogadaniu z tym droidem. Tak więc będziemy musieli znaleźć właśnie jakąś opcję, żeby zagrać, znaczy nagrać ten jego głos i zaraz być może coś tutaj znajdziemy. Mamy też trochę skrzynek. Oj, mamy ten. Mamy workbench, także za chwilę sobie z niego skorzystamy. Pierw zbierzmy jeszcze tylko zasoby. Sonic Imprint Sensor. O, jak fajnie. With the protocol droid's help, I've finished working on Sonic Imprint Sensor. I've installed them in the mining droids, but I'm locking up the original here to prevent the other miners from using its ability to record and playback voices to write the droid voice prints protocols. Proszę bardzo. Dobra, fajnie, że to się udało zdobyć. Teraz tak, tu możemy sobie jeszcze coś wytworzyć i ja bym chciał komputer spajki. Component cost 12, dobra. Czyli mogę sobie ich zrobić. Zróbmy sobie z 5 na razie. Mógłbym też jakieś części pozbierać. Mam 4. Advanced Repair Kit. To niekoniecznie, tutaj mogę też jakieś shieldy, Vibro Sword, ale to nie jest chyba lepsze. Dobra, wiecie co? Zrobię sobie więcej komputer... O, nie chciałem aż tyle, dobra. Ale wiecie co? Wykorzystam te wszystkie komponenty, zrobię też sobie trochę części. Mogę? O, nie, musiałbym mieć naprawę na drugim poziomie, żeby to zrobić. Ciekawe. A, dobra, i tu też w ogóle mamy inne rzeczy, które też możemy tworzyć. Które niekoniecznie widzę wymagały jakiegoś wysokiego levela. Ale dobra, to mi wystarczy, jeśli chodzi o workbench. Dobra, zobaczmy sobie, co my tu jeszcze mamy, no bo możemy nagrać ten jego głos, teraz już to na pewno mi się uda. A tutaj mamy więcej droidów, które trzeba pokonać. Także zajmijmy się tym.
Niestety tutaj już ten override mój nie działa. Zaatakujmy tego, spróbujmy. Możemy użyć na niego mocy. O właśnie, proszę bardzo, zajebiście. I tutaj też możemy na niego użyć mocy. Oczywiście nie jest to... nie możemy tego używać w nieskończoność, to mamy pasek jakby many mocy. Oczywiście. Ok, jesteśmy tutaj po drugiej stronie, gdzie też mieliśmy naszego droida. Dobra, tam jeszcze coś mogę zaatakować, tak więc... skoro mogę, od razu chodźmy to zrobić. Mam tego maintenance droida. Ale dobra, szybko został zniszczony. Także dobra, odświeżmy sobie to w ten sposób. Dobra, możemy coś jeszcze tutaj popodnosić. Mamy też jakieś drzwi, które w większości chyba są pouszkadzane. Okej, mamy jakieś dwa duże droidy, to niemiłe. No dobra, musimy je pokonać. Zacznijmy może od tego. Zanim podejdźmy na blisko, w razie czego muszę mieć medpaki pod ręką. A dobra, widzę, że pioruny sobie całkiem nieźle z tym jednym poradziły. Dobra, teraz tego chcemy zaatakować. O, dobra, padł. Okej. Nie było to aż takie trudne, jak myślałem. Trochę, biorąc pod uwagę, jak duże te droidy były, się tego obawiałem, ale chyba nie było czego. Mamy jakieś kolejne drzwi, które możemy otworzyć. Mamy więcej takich droidów. Okej. Przynajmniej jednego, drugiego chyba nie ma. O, i możemy się ruszyć, co ciekawe. To dobrze. Tych drzwi nie ma co, ale tutaj też widzę chyba nic ciekawego. Nic ciekawego tutaj chyba nie mamy. Także to sobie darujemy, chodźmy dalej. Okej, kolejne droidy. Kolejne do zniszczenia. Ja bym w sumie się mógł podleczyć jednak trochę, bo już tego życia mamy mało, także weźmy sobie medpaka. Jeszcze droid przysmażył. Dobra, medpak zadziałał i tu mam jeszcze tego jednego droida latającego. Także dobra. Znowu quick save i quick load. Ale dobra, moi drodzy, na tym ten odcinek musimy już kończyć. Mamy pół godziny. Zajmiemy się dalszą eksploracją tego poziomu w odcinku kolejnym. No i spróbujemy ponownie jakoś oszukać tego haka, żeby nam powiedział nam te linie, które są nam potrzebne, żebyśmy mogli to nagrać i dzięki temu spróbować się stąd wydostać. No i zobaczymy w ogóle, jaki jest deal z tym droidem, bo nie mam bladego pojęcia i jestem naprawdę ciekaw, jak to się rozwinie. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.